Hero Realms to gra, której nie da się zrecenzować, nie mówiąc słowa o jej starszym bracie Star Realms. Autorzy zdecydowali się tu bowiem na ciekawy zabieg, do swojego poprzedniego hitu wprowadzili kilka drobnych zmian mechanicznych, tematykę science fiction zastąpili walkami w świecie fantasy, całość przepakowali do większego pudełka i sprzedali jako nową grę. Czy zatem Hero Realms obroni się jako samodzielny produkt, czy to skok na portfele graczy, którzy nie oprą się kolekcjonerskiej manii? O tym za chwilę, ale najpierw kilka słów na temat samej rozgrywki. Hero Realms to typowa pojedynkowa karcianka. Naszym celem, podobnie jak w starym dobrym Magicu, jest sprowadzenie liczby punktów życia przeciwnika do zera. Przygodę rozpoczniemy skromnie, uzbrojeni w krótki miecz i sztylet oraz wyposażeni w sakiewkę z rubinem i 7 sztukami złota, ale wraz z rozwojem rozgrywki będziemy się otaczać armią straszliwych bestii i uczyć potężnych zaklęć. Zasady są bardzo proste. Co turę dobieramy i zagrywamy 5 kart, wydajemy złoto na zakup nowych, silniejszych, w miarę możliwości korzystamy ze specjalnych umiejętności, no i co najważniejsze, zadajemy obrażenia naszemu rywalowi. Na koniec uzupełniamy rękę z powrotem do 5 kart. Zagrywanie kart jest zawsze darmowe. Koszt musimy uiścić wyłącznie przy ich zakupie. Tego trzeba jednak dokonać z głową. Specjalne umiejętności aktywują się tylko wtedy, gdy zagrywamy karty w tym samym kolorze. Warto więc zdecydować, na których frakcjach będziemy chcieli się skupić. Niebieskie zazwyczaj gwarantują nam zniżki do handlu, czerwone to zwiększone obrażenia i kontrola talii, żółte pomagają w leczeniu, a zielone w dobieraniu kart. Nie jest to jednak reguła, która sprawdza się w każdym przypadku. Trzeba tu też powiedzieć o tym, że większość kart ma działanie jednorazowe, tylko czempioni mogą zostać na polu walki po wykonaniu wszystkich akcji. To sojusznicy, których wartość jest nie do przecenienia, ponieważ poza zadawaniem przeciwnikowi obrażeń pomogą nam oni w blokowaniu ciosów zmierzających w naszą stronę. Choć partie Hero Realms mają tendencję zaczynać się powoli, to konflikt zazwyczaj eskaluje bardzo szybko. Rozgrywki są krótkie i dynamiczne, nie uświadczymy tu długiego czekania na swoją turę, gdyż karty zawsze dobieramy po swoim ruchu. Zatem podczas gdy nasz przeciwnik wykonuje swoje akcje, my możemy przygotowywać własną ofensywę. Jednocześnie grze towarzyszą duże emocje związane z ciągłą, bezpośrednią konfrontacją. Inwestycja w poszczególne frakcje gwarantuje nieco inny styl rozgrywki, co zwiększa regrywalność, a kombinowanie kart w długie ciągi umiejętności zawsze daje sporo satysfakcji. Klimat robią tu przede wszystkim ilustracje. Te są barwne, szczegółowe i zachowane w spójnym, lecz charakterystycznym dla tematyki fantasy stylu, który nie każdemu musi się podobać. Co więcej, karty otoczone są czarną obwódką, co powoduje obawy, iż będą miały one tendencję do przecierania się od tasowania. Przyczepić można się też do pudełka, które jest zdecydowanie za duże w porównaniu do zawartości. Losowość jest tu związana przede wszystkim z torem zakupów, nie możemy planować zbyt wiele, nigdy bowiem nie wiadomo, jakie karty będą pojawiać się w kolejnych fazach rozgrywki. Biorąc jednak pod uwagę, że zwykle uda nam się rozegrać ich kilka podczas jednego posiedzenia, zawsze możemy liczyć na rewanż, jeśli tym razem karta nam nie podejdzie. Należy zauważyć, że Hero Realms ma dużą konkurencję. Z jednej strony porównania do starszego Star Realms narzucają się same, z drugiej niedawno na rynku pojawił się pojedynek superbohaterów DC, oferujący bardzo podobny typ rozgrywki. Muszę jednak przyznać, że z wymienionych tu gier przy Hero Realms bawię się najlepiej. Zmiany względem poprzednika, choć nie są wielkie, sprawiają, że rozgrywka jest bardziej dynamiczna, natomiast w porównaniu do tytułu z logiem DC, Realmsy oferują dużo lepszy balans. Jeśli nie macie więc żadnego z tych tytułów, a szukacie emocjonującej pojedynkowej karcianki, moim zdaniem Hero Realms to gra warta zakupu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, jest to nieopisane wsparcie dla początkującego youtubera. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, a uważają, że ten materiał był dla nich wartościowy, zachęcam do lajkowania i subskrybowania.